Dzisiaj już lepiej troszkę skóra wygląda. Wczoraj miałam w ogóle zaczerwienioną tutaj cały taki wysyp, ale użyłam tego PDRN-u, o którym Wam wspominałam i rano już była troszkę ta twarz złagodzona. Zrobię śniadanie dla Eliasza i wtedy zajmiemy się kolejnymi rzeczami, co dzisiaj do zadań, czyli to będzie taki klasyczny daily vlog. Tak, myślę, że tak. Właśnie w taki sposób zrobimy. Chcesz te płatki, Eliasz? Tak, A chcesz zjeść to, tak? Ale my nie mamy jogurtu. tak. Bo kupiłam przecenione Protein Delight. Już wcześniej je miałam, ale Eliaszowi one nie smakowały. One były bardzo tanie, więc dlatego je kupiłam. Ale właśnie zdziwiona jestem, że nadal je chcę. One kosztowały ile? Normalnie kosztują około 15 000, a te kosztowały 7 000, więc naprawdę spora przecena w Coupang. A to są proteinowe, że 20 gram proteiny mają w sobie. Dobra, to robię. Po zamieszkaniu w Korei, z takich zmian, które zauważyłam w sobie oraz w naszym życiu, tym koreańskim życiu w Korei, to jedna z takich ważniejszych chyba to ile zamawiamy na przykład przez internet. Kiedyś, jak mieszkaliśmy w Polsce, mało używaliśmy na przykład portali do zamawiania. Wiem, że to też się troszkę zmienia, bo jak oglądam inne vlogi albo rozmawiam z ludźmi, no to Polacy też zaczęli dużo częściej zamawiać przez portale, plus te dostawy zaczynają być coraz szybciej, chociaż jak ja byłam rok temu w Polsce, to chyba na jakieś skarpetki, które chcieliśmy zamówić dla męża, musieliśmy chyba czekać 5 dni, więc dalej te dostawy w Polsce jednak przegrywają z tymi koreańskimi, ale właśnie ilość, ile zaczęliśmy zamawiać przez internet, bo jest wygodniej. Takie ciężkie rzeczy, na przykład mam tutaj mleko, to zamiast wozić to mleko, zamawiamy przez internet i słuchajcie, to mleko na przykład jest dużo tańsze w Korei, kiedy zamawiamy przez internet, na przykład właśnie przez Coupang, niż na przykład byśmy mieli zamówić przez, czyli pojechać normalnie do sklepu i kupić. Tym bardziej, że tego mleka na przykład migdałowego sporo u nas w Korei, w naszym koreańskim domu schodzi, bo ja piję mleko teraz tylko i wyłącznie z migdałowym, to musiałabym kupić naprawdę dużą ilość w takim sklepie, gdzie jest drożej, no i niewygodnie po prostu za każdym razem kupować, a tutaj kupię 6. Tego wcześniejszego Almond Bliss kupowałam 12, ale cena podrożała, więc zdecydowałam się nie kupować więcej. Kupiłam tańsze, ale podobna ilość kalorii, więc super. Tak, bo ja tutaj staram się patrzeć na kalorie, nawet chyba to jest mniej kalorii niż to, więc spoko. Cieszę się. No i ma więcej witaminy D i ma kalcjum, więc super. W ogóle to jest chyba Grindermark, ale to nie jest produkcja to jest po prostu firma, która się tak nazywa w Korei. Tak mi się wydaje, ale sprawdzę, zobaczę i dam Wam znać. Tak, to jest w ogóle koreańska firma, z tego co widzę. No idź. Znowu coś u nas na dzielnicy robią, tylko nie wiem co. Zastanawiam się, ale jest kolejka ludzi, która jest obserwatorami
tu jest bardzo popularne. Starsze pokolenie często właśnie lubi oglądać co nieco. Ale słuchajcie, sami ostatnio dołączyliśmy się do kółka takiej wspólnej adoracji oglądania, co robotnicy robią, bo jak przychodziliśmy, już kojarzycie moją rzeczkę, jak idziemy do Imart, to właśnie tam często teraz, chyba przez jeszcze rok będą naprawiali tam rury różne oraz będą udrażniali tą całą rzeczkę, żeby lepiej płynęła. To przyłączyliśmy się do kółka wspólnej adoracji podglądania robotników i razem z Eliaszem widzieliśmy, jak panowie kręcili tam tą rurę i widzieliśmy, jak kręcili tą rurę. Śmiesznie to wyglądało, naprawdę. 4 panów się siłowało, ale co się dziwić, bo ta woda strasznie pod takim mocnym ciśnieniem leciała, więc to był kawał ciężkiej roboty, powiem wam szczerze. Jeszcze brodzili w popasy w wodzie. O Jezu, zmęczyłam się. Lecę, bo się gorąco zrobiło. To mi się nigdy nie zdarzyło. To paznokcie wytrzymały bardzo długo, to chyba już 2, 3 raz, chyba już 3. tydzień leci. Bardzo fajnie, super, cieszę się. Chociaż nie powiem, przydałaby się już jakaś zmiana na inny kolor. Jesteśmy w mojej części takiej makijażowej, więc przetestujmy razem Telfusion C Skin Blemish Balm Intensive. Mi poradziła to Monika. Monika używa chyba dla jej typu skóry, bo Telfusion C ma swoje różne typy. On był naprawdę tani teraz, przeceniony, więc ja pomyślałam, że go kupię. To jest coś podobnego do kremu BB. Czemu ja sobie to kupiłam? Jest to oczywiście spowodowane tym, że nadchodzi lato. Nie chciałabym używać takiego mocnego makijażu, żeby po prostu ta skóra mogła oddychać, żeby nie spływał mi ten makijaż i żebym nie wyglądała po 5 sekundach jak potwór z Loch Ness. Niestety pogoda w Korei taka jest, więc tym bardziej lepiej używać coś, co nie będzie tak mocno widać, ale też chciałabym po prostu od czasu do czasu, żeby dobrze wyglądała ta skóra, te zaczerwienienia zniknęły, więc coś takiego, lżejszego po prostu, który może mi się sprawdzić. I spójrzcie teraz, na tą stronę nałożyłam, a na tą nie. Ten koloryt nie jest jakoś mocno zakryty i właśnie o to mi chodzi, żeby on właśnie delikatnie go zrobić, żeby... I właśnie o to mi chodziło, żeby on taki delikatny był ten efekt. Nie za ciężki, nie za duży, tylko po prostu wyrównać koloryt i sprawdzić, jak to będzie u mnie działało. Powiem wam tak, że koloryt naprawdę jest ładnie wyrównany. Jak na BB Creme bardzo ładnie sobie z tym poradził. Ma taką gęstą strukturę, więc za dużo nie powinniśmy go nakładać na twarz, ale naturalnie bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie się stopił w skórze i zobaczymy, przetestujmy dzisiaj, jak on będzie ogólnie wyglądał po całym dniu. Ale jak na razie jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że nie będzie mi się zbierał, jakoś tak dziwnie się kruszył. Zobaczymy. Taki test na dzisiaj. Jeszcze wam pokażę w takim bardziej naturalnym świetle. Naprawdę spoko to wygląda. Mi się bardzo podoba. Ale obawiam się bardziej, że może mnie podrażniać, więc zobaczymy, czy będzie mi się podrażniało to wszystko. I chodźcie, bo ja powoli zaczynam się pakować, więc czas się zbierać powoli do przygotowania się do kempingu. Muszę posprawdzać swoje rzeczy, jeszcze zrobić pranie, więc troszkę do roboty jeszcze dzisiaj mamy, tym bardziej, że mój mąż powiedział, że pojedziemy na zakupy, kiedy Eliasz jest w przedszkolu. Będzie po prostu dla nas wygodniej. Muszę pozbierać t-shirty, wezmę sukienki, bo zapowiada się raczej różna pogoda, ale z tego co słyszałam, to właśnie w tamtych okolicach powinno być nawet troszeczkę cieplej niż u nas jest. Czekajcie, wezmę po prostu stojak na kamerę i wam pokażę, jaką sukienkę ostatnio kupiłam. Może zrobię niedługo jakiś filmik taki, wiecie,
przeglądowy sukienek, które mam. Staram się ostatnio kupować z lepszymi materiałami i powiem Wam szczerze, że jestem w bardzo dobrym czasie, jeżeli chodzi o pozbywanie się rzeczy, których nie noszę, których już no po prostu rozmiarowo nie będę czekała do tego czasu, aż schudnę, tylko po prostu się powoli pozbywam tych rzeczy, których nie będę używała. Ale kupiłam za to razem z Moniką sukienkę, właśnie coś takiego typu długa, z ładnym wzorem, ładnymi marszczeniami, więc pójdzie na zwiedzanie, jeżeli chodzi o wyjazd na kemping. Z jednych ważniejszych moich takich zakupów to zakupiłam też takie bikery i to są też bikery z Judge'u. Ostatnio zauważyłam, że Judge'u zrobiło się bardzo fajną marką, naprawdę fajne te produkty mają, dobre jakościowo, fajnie wyglądają i fajnie leżą. Troszkę żałuję, bo kupiłam rozmiar numer L-kę, a ja jednak mogłabym mieć M-kę na spokojnie. Jedynym, co się obawiałam, to, że jak kupię mniejszy rozmiar, to jednak będzie za mocno opinać mi uda. Będą gdzieś podchodzić do góry i te uda będą wyglądały takie jak baleronki albo jak te takie małe kiełbaski, wiecie, siup i potem takie wcięcie i siup. Więc tego się obawiałam najbardziej, ale naprawdę jak coś polecam. Do tego będzie t-shirt też, muszę t-shirt znaleźć. I właśnie o tych t-shirtach też Wam wspominałam. Spójrzcie, jaka fajna, gruba bawełna. Do tego to są teraz te takie modne t-shirty, które są lekko ucięte na dole, więc także naprawdę super jest. Ta bawełna jest rewelacyjna, nawet lepsza myślę, że niż te t-shirty z z Uniqlo, więc naprawdę super są. Powoli zbieram te wszystkie rzeczy, patrzę, co mi się przyda. Kończę swój makijaż, bo niedługo będę musiała wychodzić, bo umówiłam się z moim mężem na zakupy, ale przy okazji chciałabym właśnie poruszyć temat makijażu. To jest taka jedna ze zmian, które widzę, że wprowadziłam w Korei. To, że nie tak często noszę makijaż jak wcześniej go nosiłam. Oczywiście dzisiaj mam go, ale staram się w tygodniu przynajmniej te 3 razy nie mieć na sobie makijażu. Jest to spowodowane nie tylko moimi problemami skórnymi, ale też zauważyłam to, że jak mieszkamy za granicą, wydaje mi się, bo nie mogę powiedzieć to o wszystkich, że jestem mniej oceniana przez to, że nie mam makijażu, że ubrałam się w taki sposób, a nie inny. Koreańczycy mniej na to zwracają uwagę. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo znamy standardy koreańskie, jak wpływają na społeczeństwo, jak ważne są te standardy urody i ogólnie bycia w Korei, ale one w mniejszym stopniu dotykają obcokrajowców. Nie są one aż tak silnie nakładane na obcokrajowców, jak na przykład na Koreańczyków. I myślę, że ta zasada też obowiązuje na przykład w innych krajach, na przykład w Polsce także. Bardziej nakładamy presję dla swoich, niż na przykład nakładamy presję dla osób, które nie są z naszego kraju. Przez to też ja nie odczuwając presji, że powinnam za każdym razem ładnie wyglądać, że powinnam mieć włosy takie, ubrana w taki, a nie inny sposób, powoduje to, że ja jestem luźniejsza, lepiej to wszystko jakoś tak lepiej wygląda, lepiej się czuję właśnie bez makijażu, bo nie widzę tego wzroku, nie widzę tych komentarzy. I najlepsze to jest to, że w moim życiu tutaj w Korei mniej dostaję komentarzy o to, jak wyglądam, mniej jestem oceniana, mniej tego wzroku jest, niż na przykład na YouTubie. Bo jak wiecie, były komentarze na temat mojej urody, na to, jak się ubieram, jaki mam makijaż, to właśnie my
w komentarzach potrafimy bardziej kogoś oceniać niż na przykład na zewnątrz. Oczywiście to jest normalne, bo każdy w internecie jest bohaterem i musi swoje 3 grosze dodać, ale też zauważyłam to, że tu w Korei przez to, że nie widzę tego, czuję się bardziej swobodna w taki sposób, jaki... Ale też oczywiście nie jest to tak, że w Korei się nie komentuje, dlatego że jesteś obcokrajowcem, to nie skomentujemy Ciebie. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale nie są to aż tak częste, jak na przykład ja bym była Koreanką i bym była taką typową koreańską rodziną, bo wtedy już te komentarze zaczynają być bardziej intensywne i właśnie ta presja społeczna jest dużo, dużo wyższa. Słuchajcie, już zaczęłam się pakować, jak widzicie, powoli się przygotowujemy. Tutaj jest moje miejsce, które postanowiłam, że będę układać przed kempingiem, żebyśmy mieli wszystko rozłożone i zobaczyć, co nam brakuje, a co nie. Zawsze zapominamy o Born, dlatego od razu go wzięłam. Mam nadzieję, że dzisiaj na obiad nie będziemy go używać, więc tutaj już zaczęłam pakować. Z takich jeszcze rzeczy to właśnie, tak jak pokazywałam wcześniej, zaczęłam pakować nasze torby. Raczej rzeczy, które będziemy nosić. Jeszcze Eliasza wszystko nie zapakowałam, ale swoje już jakieś tam stylizacje czy coś mam wybrane. Wolę w taki sposób, żeby nie overpacking robić, tak jak ja to lubię robić i bardzo często robiłam, jak wyjeżdżałam gdzieś. Właśnie, co do pakowania i ogólnie wyjazdów, to muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, którą się już od dłuższego czasu przyzwyczaiłam. Raczej co mnie zmieniło w Korei, to to, że chcę zwiedzać. Lubię zwiedzać, jeździć po Korei, właśnie jeździć na kempingi. Oczywiście kempingi to jest ta część, która po prostu też jest spowodowana, że jednak mniej płacimy, nie wydajemy tyle na hoteli, ale za to możemy wydać więcej na przyjemności na tych kempingach, ale bardzo lubię w ogóle kempingi. To się bardzo zmieniło u mnie, że polubiłam i kempingi, i właśnie wyjazd, zwiedzanie Korei. Też liczę troszkę, że w Polsce będziemy mieli okazję zjeździć, zwiedzać, dlatego też tu jest do Was pytanie, bo w tym roku mój mąż leci razem z nami, ale nie będzie na długo, więc zamiast jechać z nim do Mostów i będziemy jechać na Mazury i będziemy jechać też do Białogard. Wszystko pomieszałam. Jedziemy na Podlasie i mamy skoczyć do Białegostoku, więc jeżeli macie coś ciekawego do zobaczenia na Podlasiu i w Białymstoku, to dajcie znać w komentarzach, z chęcią zobaczę Wasze propozycje ciekawych miejsc i ciekawych takich rzeczy do zwiedzenia właśnie w tych miejscach, bo pewnie będziemy troszkę zwiedzać. Chciałabym Chrisowi troszkę pokazać Polski, żeby wiedział też. Strasznie wieje, dlatego chyba nie będę robiła sobie włosów. No i od razu będzie leciał po prostu do Warszawy, z Warszawy do Korei, więc a my za to lecimy na moją wioseczkę do Gdyni, do Trójmiasta, więc dajcie znać, jeżeli znacie jakieś fajne, ciekawe miejsca do zwiedzenia w tych miejscach, którym Wam powiedziałam. Podróżujecie po Korei, to tutaj są informacje, gdzie się kierować, jeżeli chcecie się przesiąść na linię do lotniska. I to tam.
a ja lecę spotkać się z mężem w restauracji. To jest jedna z takich rzeczy, która też mnie zmieniła w Korei, to, że częściej chodzimy do restauracji i częściej próbujemy jedzenia w restauracjach. To jest oczywiście spowodowane tym, że jedzenie w restauracjach, a jedzenie w domu jest porównywalnie cenowo i naprawdę tanio to wychodzi, w przeciwieństwie na przykład do Polski, gdzie ceny w restauracjach są bardzo wysokie. Jest czas lunchu, dlatego też jest ogromna kolejka tu. Patrzcie, ile ludzi. Tu jest kupa. To jest taka koreańska rzecz, busańska. Ole, wysoko. Długa kolejka. Mój mąż ma after drinking soup, a ja mam kalzigang. 해장탕, sometimes they call 감자탕. Kamtatang? 감자탕? This is kamtatang? No. Oh, then I don't know. Wow, rozwiesili na dzień sportu flagi różnych krajów. Dzień sportu jest w przyszłym tygodniu. Słuchajcie, my już dawno wróciliśmy, ja już nawet po Eliasza byłam, ale zrobię sobie kawę, bo dzisiaj będę jeszcze montowała filmy oraz ostatki rzeczy pakowała, muszę jeszcze powiesić pranie i w ogóle, więc jest dużo do roboty, dużo do przygotowywania, bo jedziemy troszkę na dłużej. Będzie sporo zwiedzania, będzie sporo rzeczy do roboty, więc no po prostu kawa musi wlecieć, bo nie czuję się dobrze. Ale tak poza tym chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć, słuchajcie, bo tak jak dzisiaj jedliśmy zupę, to muszę Wam się przyznać w ogóle, że od kiedy zamieszkałam w Korei, to troszkę smak mi się zmienił. Dużo więcej rzeczy próbuję i zauważyłam też to, że dużo więcej rzeczy chcę próbować. Co prawda idzie to dużo wolniej. Na przykład moje koleżanki, które mieszkają tutaj dłużej, bardzo szybko się przyzwyczaiły do koreańskiego, takiego nietypowego jedzenia. Mi to idzie dłużej. To pewnie dlatego, że ja po prostu zamieszkałam tutaj w wieku, jakim zamieszkałam. Do tego nigdy nie miałam okazji przyjechać tak na dłużej do Korei, żeby pożyć troszeczkę tutaj. I myślę, że to jest jednak duża różnica, jak osoby się przyzwyczajają do jedzenia, jak osoby się przyzwyczajają do nowej ogólnie rutyny i do nowego życia za granicą. Też zmieniła na pewno mi się dieta troszkę na gorsze, w sensie takim, że dużo więcej mięsa się tutaj jada w Korei, a też taką drugą rzeczą, którą jest u mnie taką typową zmianą, od kiedy przyprowadziłam się do Korei, to pewnie większość osób tak ma, że ryż jest częściej niż na przykład był w Polsce. U nas w domu potrafi być tak 3-4 razy w tygodniu ryż, później makarony, ziemniaków już prawie w ogóle nie jadamy, ale też zupy jak rosół, to wtedy też wypada ryż w tygodniu i no niestety nie każdemu ryż dobrze działa na żołądek. Ja jestem właśnie osobą z tych, które czasami po prostu ryż potrafi zaszkodzić i za dużo ilość w ciągu dnia powoduje u mnie na przykład ból brzucha, wzdęcia, więc jeżeli na przykład lubicie ryż i czujecie takie coś, to sprawdźcie, czy na przykład to właśnie nie jest z tego wina, bo ja przekonałam się już po dłuższym czasie, że właśnie ten składnik potrafi troszkę mi zaszkodzić w ciągu dnia, jeżeli go zjem za dużo. Oczywiście muszę też odpowiedzieć Wam na pytania, które ostatnio pod vlogiem
zadaliście i jedno z tych pytań było o imiona Eliasza. Eliasz ma 2 imiona. O tym zrobiłam osobny film, jak to działa i czy mi się to podoba, czy nie, więc do tego vloga na jednym z tych rogów Was serdecznie zapraszam. A słuchajcie, drugie pytanie było na temat kanału na YouTubie i czy rodzina mojego męża ma obiekcje co do tego tematu. Nie wiem, powiem Wam szczerze, nigdy ich się o to nie pytałam, także oni nigdy nic nie mówili na ten temat mi czy mojemu mężowi, ale także jeżeli by mieli obiekcje, to co? To ja bym nic z tym tematem nie zrobiła po prostu. Każdy postępuje według własnych zasad. Ja mam taką zasadę, że udostępniam kawałek mojego życia na YouTubie w taki sposób, jaki ja uważam za słuszny i pokazuję to, co ja uważam za słuszne. A czy komuś się to podoba, czy nie, no to już to nie moja po prostu sprawa. Jak coś, to zadawajcie kolejne pytania. Ja z chęcią Wam w kolejnych filmach będę także taką sekcję odpowiedzi na komentarze dawać, a ja idę atakować komary. Mam już moją kosmetyczkę spakowaną, ale pomyślałam, że powiem Wam o jednej takiej rzeczy, którą ostatnio zakupiłam i muszę Wam ją polecić. Jeżeli lubicie gdzieś podróżować lub wyjeżdżać, to jeżeli będziecie mieli dostęp do czegoś podobnego do tego, to bardzo Wam polecam do zakupienia, dlatego że bardzo fajnie się przechowuje tutaj różne kosmetyki, czyli lotion, jakieś shampoo albo shower gel. To zależy już od Was, co byście chcieli tam przechowywać, ale ja naprawdę na maksa jestem z tego zadowolona. To możemy powiesić, nie ma tutaj żadnej pompki lub coś tym podobnego, więc nie musimy tego blokować. Przy okazji tutaj właśnie jest to bardzo mięciutkie, więc wyciskamy. Naprawdę polecam Wam. To już pakuję do mojej kosmetyczki, która już jest zapakowana na maksa, ale te rzeczy też część używamy właśnie razem z moim mężem. Mam też szczoteczki do zębów, czy tam mojego męża, czy moją, a właśnie przy okazji na zakończenie tego filmu właśnie chciałam Wam pokazać, jak ogólnie wygląda ten krem BB, ten balm taki, naprawdę fajnie się utrzymał. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się troszkę, że taki tutaj lekko żółtawy się zrobił, ale nie wiem, czy to nie jest po prostu efekt tego, że mam już sińce pod oczami, jestem troszkę zmęczona, a jeszcze dużo pracy przede mną, bo pakowania jeszcze trochę mam. Do tego może tutaj to światło tak na to działa, ale ogólnie powiem Wam szczerze, bardzo fajnie, naturalnie wygląda. Oczywiście trochę się staro tutaj przynosi, jeżeli lubię sobie tutaj podotykać nos, czy tam brodę, czasami mam taki odruch, nie wiem, dotykania. Próbuję się tego wyzbyć, ale jest bardzo ciężko. Ogólnie czuję, że moja skóra jest przez cały dzień w miarę nawilżona, tak jak za każdym razem, jednak tutaj miałam ściąganie przy takim zwykłym makijażu, kusionie czy podkładzie, to tutaj już zaczynało mnie coś tutaj ściągać. A trzeba przyznać, że przy tym balmie nie mam żadnych problemów. Tutaj mam jakiś wysyp, to nawet nie widać tego tak bardzo. Wydaje się taki ułagodzony, więc naprawdę jest to bardzo pozytywny BB cream i jak na razie jeden z moich lepszych, chociaż dużo nie miałam okazji przetestowania. Polecam. Do tego przy okazji chciałam już Wam podziękować za ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Ja jestem w szoku, w którą stronę on poszedł, bo miał być o zasadach, które wprowadziłam koreańskie zasady w naszym domu, ale okazało się, że jakby tak patrząc, to te koreańskie dużo nie różnią się od tych polskich zasad. Raczej dużo rzeczy takich nie zmieniłam, ale za to powiedziałam Wam, co i u siebie zauważyłam, co zmieniłam po dłuższym czasie mieszkania. To już 4. rok leci tutaj w Korei, więc naprawdę już trochę czasu minęło, więc widzicie, jak też troszeczkę ja się zmieniłam i dostosowałam się wobec tych zasad, które tutaj panują i wobec życia, które tutaj ja prowadzę. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Ostatnio daily vlogi, ale wrócę w przyszłym tygodniu już do klasycznych moich weekly vlogów. Dziękuję Wam bardzo, zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia. Dajcie znać, czy takie filmy Wam się też podobają. Pa!